Rugowanie Rosjan z rynku gazu w Europie opłaca się Polsce coraz bardziej. Jest apel o koniec naiwności Europejczyków w relacjach z Chinami. Nowa eskalacja z Iranem winduje ceny ropy. Jest 8 czerwca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Polska zarabia na rugowaniu Gazpromu z Europy i widać to już w danych. To historyczna zmiana warty. Polski Orlen jest dzisiaj wart więcej niż Gazprom, Rosneft i Łukoil, a rosyjski gigant gazowy szoruje po giełdowym dnie. Dziś w Energy Drink pokazuję twarde liczby i udowadniam, że wyrzucenie gazu rosyjskiego z Europy to nie tylko priorytet polityczny, ale także triumf ekonomiczny, który już za chwilę obniży opłaty w Polsce. Budowa polskiego hubu gazowego na gaz nierosyjski to już nie tylko priorytet polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale także korzyść ekonomiczna. Rośnie kapitalizacja Orlenu i spadają koszty przesyłu gazu w Polsce. Orlen pochwalił się, że jego kapitalizacja na giełdzie przewyższyła tę Gazpromu, Rosnieftu czy Łukoila. Polski koncern jest wart na giełdzie około 169 miliardów złotych. Powód to wzrost wartości aktywów związanych z ropą i gazem, istotnych w kryzysie energetycznym oraz wobec rozstania z dostawami z Rosji. Polski Orlen przejął kluczowe aktywa gazowe, dokonując przejęcia PGNiG-u w 2021 roku. Zarządza portfelem umów na dostawy gazu nierosyjskiego, stając się pośrednikiem dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto Orlen posiada aktywa naftowe i paliwowe w regionie pozwalające dostarczać ropę oraz paliwa nierosyjskie w Polsce, Czechach oraz na Litwie. Rozwija także aktywność w Niemczech, które także porzucają ropę rosyjską. Kolejne ruchy mają tylko zwiększać atrakcyjność polskiego rynku. Od 2027 roku istotnie spadną stawki opłat za przesył gazu, a zasady korzystania z krajowego systemu przesyłowego zostaną uproszczone. Oznacza to, że operator Gaz System utworzy jeden obszar bilansowania gazu ziemnego wysokometanowego oraz wspólny punkt połączenia na granicy polsko-niemieckiej. Zmiany ograniczą koszt dostępu do infrastruktury, uproszczą rozliczenia i mogą zwiększyć płynność rynku gazu w Polsce oraz regionie. Będą sprzyjać rozwojowi handlu gazem oraz zwiększaniu aktywności uczestników rynku. To ważny element wzmacniania pozycji naszego kraju jako regionalnego centrum przepływu surowców energetycznych, zaznacza Wojciech Wrochna, wiceminister energii i pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Wprowadzone od 2027 roku zmiany zwiększą dostępność systemu, poprawią jego efektywność i wzmocnią rolę Polski jako kraju tranzytowego i punktu obrotu gazem w tej części Europy, podkreśla Sławomir Hinz, prezes Gaz System. Oznacza to, że koszt importu gazu z Niemiec do Polski z tytułu opłat przesyłowych ponoszonych w Polsce spadnie o 19%, natomiast koszt importu gazu z Niemiec do Polski spadnie o 58%. Koszt przesyłu tranzytowego przez Polskę z wykorzystaniem systemu polskiego spadnie o 17%, natomiast z wykorzystaniem SGT i KSP, czyli połączenia między gazociągiem jamalskim a systemem przesyłowym w Polsce, spadnie prawie o połowę, czyli aż o 49%. To otwarcie pod wzrost dostaw gazu nierosyjskiego za pośrednictwem polskiego hubu gazowego oraz liberalizację rynku mającą dać spadek taryf gazowych w Polsce. Rozwój rynku będzie premiował wartość aktywów w dyspozycji Polaków. Oznacza to, że rozwój polskiego hubu gazowego, istotny z powodów bezpieczeństwa, bo ogranicza ryzyko przerw dostaw, czy ze względu na politykę zagraniczną, bo ogranicza wpływy Rosji, ma także rosnące znaczenie ekonomiczne. Inwestycja w dywersyfikację źródeł i szlaków dostaw połączona z rozwojem rynku gazu w Polsce ma się zwrócić spadkiem cen na rynku. Przyniesie zatem korzystne efekty ekonomiczne. Tymczasem te same trendy, które wspierają rozwój polskiego hubu gazowego, szkodzą spółkom z Rosji, których kapitalizacja spadła przez sankcje zachodnie oraz plan odejścia Europy od surowców rosyjskich. Przykładowo akcje Gazpromu są obecnie notowane po 116 rubli za jedną. To spadek o 12% w ciągu 3 miesięcy, o ponad 7% w ostatnim roku i o 58% w ostatnich 5 latach. Rosyjski Gazprom jest rugowany z rynku europejskiego przez sankcje za inwazję na Ukrainie oraz przepisy REPowerEU, które zakładają zakaz wszelkich kontraktów z Rosjanami do listopada 2027 roku. Czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Naprawdę inteligentna sieć.
Polskie sieci elektroenergetyczne dołączyły do europejskiej inicjatywy AI Grids, której celem jest stworzenie pierwszego wspólnego modelu sztucznej inteligencji pracującego na potrzeby połączonych systemów elektroenergetycznych. Dla PSE udział w projekcie oznacza możliwość współtworzenia europejskich standardów AI dla operatorów systemów przesyłowych. Strach przed ETS. Według ustaleń RMFFM firmy z Polski zalały Komisję Europejską protestami w sprawie kosztów systemu ETS, które w ich przekonaniu grożą bankructwami i wzrostem kosztów ogrzewania. Konsultacje społeczne rewizji ETS potrwają do 8 czerwca. Droga energia. W ocenie rocznej Komisji Europejskiej pod nazwą European Semester pojawia się krytyka wysokich cen energii w Polsce. Komisja rekomenduje Polsce integrację OZE w celu obniżki cen wytwarzania energii. Powodem wysokich cen ma być uzależnienie od węgla wobec rosnących kosztów systemu EU ETS, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Koniec naiwności. Największa partia w Parlamencie Europejskim wzywa do twardszej polityki wobec Chin, podkopujących fundamenty gospodarcze Europy. Era naiwności się kończy, ocenił szef EPP Manfred Weber. Jego zdaniem obecny stan relacji handlowych z państwem środka jest nie do utrzymania. Wezwał do szerszego wykorzystania narzędzi jak wyższe taryfy na samochody elektryczne z Chin. MOL jak Orlen. Węgierski MOL rozpoczął wydobycie gazu ze złoża Azeri Chirag Guneshli w Azerbejdżanie. Złoża azerskie mają dać MOL-owi dywersyfikację, jak kiedyś złoża norweskie polskiemu Orlenowi. MOL nie rezygnuje jednak wciąż z surowców rosyjskich. Sami swoi. Władimir Putin wyraził zgodę na sprzedaż udziałów francuskiego Total w projekcie gazoportu Arctic LNG 2 na rzecz spółki Nordline. Została założona przez Nowatek, głównego udziałowca tego projektu ograniczonego przez sankcje zachodnie. Próżnia po USA. Wobec umycia rąk przez Biały Dom Niemcy, Francja i Wielka Brytania wraz z Ukrainą wykuwają 5 warunków pokoju z Rosją. Wśród nich jest natychmiastowe zawieszenie broni na obecnej linii kontaktu. Prezydent Putin odrzucił już taką propozycję swego odpowiednika z Ukrainy. Jeszcze wieści ze świata. Krym bez paliwa. Władze marionetkowe na okupowanym Krymie wprowadziły tymczasowy zakaz sprzedaży benzyny przez niedobory wywołane paraliżem logistycznym po dronopadzie Ukrainy. Trwają ataki na infrastrukturę agresora na półwyspie i w okolicach. Xi Kima, przywódca komunistycznych Chin, Xi Jinping odwiedzi 8 czerwca Koreę Północną po raz pierwszy od 7 lat. Koreańczycy z północy wspierają inwazję Rosji na Ukrainie, zbliżając się do Moskwy. Pjongjang deklaruje, że jego program nuklearny jest nie do cofnięcia jako fundament suwerenności. Według National Committee on North Korea Chiny odpowiadają za 95% eksportu z Korei Północnej. Bunt wiatrakowy. 7 stanów USA zaskarżyło rząd federalny za blokadę projektu morskich farm wiatrowych Total Energies u wybrzeży Nowego Jorku i Karoliny Północnej. Pozew zawiera zarzut pozbawienia tych stanów dostępu do potrzebnej energii elektrycznej oraz utrudnienia realizacji celów klimatycznych. Wraca eskalacja. Wymiana ciosów między Iranem a Izraelem, w tym atak rakietowy na bazę izraelską w Odwecie za uderzenie w Bejrucie, spowodował nowy skok cen ropy do $97 za Brent. Podrożała od otwarcia rynków już o 4%. Spływają wciąż informacje o kolejnych incydentach, które mogą dalej windować cenę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.